Przed nami ulica Chinatown w Dżakarcie, znana jako Glodok. Jest to serce chińskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy na dworcu w Dżokjakarcie. Kończymy nasz pobyt w Dżokjakarcie. W tej chwili jesteśmy na dworcu, jak mówiła Beatka przed chwilą. Udajemy się na peron 5 i jedziemy do kolejnej destynacji. Polecam Dżokjakartę. Jedźcie z nami dalej. Ale jeszcze? Let's go. O. No właśnie to są Tacy są Indonezyjczycy, A właśnie. tutaj rzut oka na dworzec. Na każdym dworcu czy lotnisku jest miejsce do modlitwy. Tutaj wszyscy zdejmują buty, myją nogi, chodzą do środka i mogą się modlić. Widzieliśmy to w bardzo wielu miejscach. W centrach handlowych, na lotniskach. Idziemy teraz do Beatki, ona tam siedzi i czeka. Za chwilę pójdziemy na peron. Siedzimy tutaj z uwagi, że stricte na samym peronie nie ma ławek, nie ma gdzie usiąść. Kochani, my już jedziemy do naszej ostatniej destynacji. Jedziemy pociągiem w trochę wyższej klasie niż wcześniej, bo na tańszą klasę, na tą gorszą nie było już niestety biletów. A tutaj moja Beatka śpi. Beatka, przyszliśmy do Ciebie. Jak tam? Wygodnie? Tak, Dobrze. bardzo. Czym się różni ta klasa od tamtej poprzedniej, co jechaliśmy? Komfortem siedzenia, jeżeli chodzi o fotele i ilością miejsca na nogi. Wygodne fotele, miękkie, prawda? Tak, Duża przestrzeń. a poza tym jeszcze jest fajnie rozkładamy podnóżek, Tak, faktycznie. więc to jest... Bardzo wygodna jazda. Nic, jedziemy. Przed nami 6 godzin jazdy. No i tak podróż nam powoli mija. Do końca nam pozostało ponad 2 godziny, tak? Ale trochę żeśmy przemarzli. Kurna, oni tutaj tak mrożą, tak klimem, Chusteczka się przydała, przeliczek. tak mocno działa klima, że było nam zimno, ale Beatka tutaj coś tam wynalazła. Bardzo ciepły taki kocyk, przykryliśmy się tym przezroczystym. Szal. Ale teraz już podnieśli troszkę temperaturę, także zrobiło się odrobinę cieplej, ale nadal jest chłodno. Za oknem jest przepięknie, jest tak zielono i w większości tego, co widzimy za oknem, to są tarasy ryżowe. Prawda? Ale w ogóle fajnie Tak pięknie, wszystko. naprawdę. Ale No i dużo ludzi teraz właśnie zbiera na polach ryż. Bardzo dużo Tak. jest. No i jest jeszcze jedna taka istotna rzecz. Beatka wynalazła w promocji świetny hotel. Czasami warto rezerwować się na ostatnią chwilę, bo wtedy hotel często obniża cenę znacznie i my żeśmy dzisiaj rezerwowali na dzisiaj. No i udało się. Później Wam pokażemy, powiemy coś więcej, prawda? Tak No. jak już będziemy. Tak. No dobrze. To widzimy się, jak już wysiądziemy z pociągu, nie? Kochani, wszemi wobec informujemy, że dojechaliśmy do Dżakarty. Jesteśmy aktualnie na głównym dworcu kolejowym Gambir z 1871 roku. To jest jeszcze stara kolonialna zabudowa. A tymczasem szukamy jakiegoś transportu i jedziemy do hotelu. Ja jeszcze tylko bym nie chciała, tak nieśmiało bym chciała wspomnieć, że jest 34 stopnie. Jest cieplutka. Ciepełko. Wchodzimy. No, trzeba było szukać. Dobra, ja nie wchodzę, to czekam aż zapalisz, włączysz oświetlenie. Kartę trzeba wstawić, tak, proszę tak. Ciebie, tak. Nie wiem. O matko.
tak wygląda pokój. Proszę bardzo. Ale światło zapal, kochana, bo ciemność widzę. Ciemność, widzę ciemność. O, sorry. O, Jest mamy światło. trochę widniej. Za pokój zapłaciliśmy ile dokładnie mówi? Pamiętasz? 670 tysięcy rupii za noc. Aha. No dobrze. No dobrze, no to tak wygląda nasz ostatni nocleg, ostatni pokój hotelowy. No to tyle, to teraz co? Rozpakujemy się? Nie, szybciutko. Co takiego? Gdzie mnie pani tam woła? A tak. Jesteśmy w największym centrum handlowym w Dżakarcie, położonej w zachodniej części miasta. I jest to prawdziwa ikona miejskiego handlu i rozrywki. Otwarty został w 1996 roku i był największym centrum handlowym, jeżeli chodzi o Indonezję, a przez wiele lat również był największy w Azji Południowo-Wschodniej. Ciekawostką jest to, że na fasadzie budynku jest największy na świecie ekran LED. Ma ponad 8000 m2. Wykorzystywany jest po prostu do reklam i do pokazów świetlnych. Idziemy! Jesteśmy oczywiście, tak jak mówiłam, w tym centrum handlowym, a tam widoczna jest część dla dzieci i łącznie z karuzelą. Szaleństwo. Zobaczcie. Kasia, chodź, zabiorę cię na karuzelę, chodź na karuzelę. Dobra. Chodź, pobujamy Bardzo mi się podobają te koniki, ale te smoki też mi się podobają. Jedzie sobie perełko, jedzie. Możesz tu siedzieć maksimum 60 minut, płacisz i jesz ile chcesz. To jest taki chyba bar free. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie migoręg. I tu właśnie mamy obydwoje ten migoręg, tylko Irek ma oczywiście ostre, a ja nie. Bo ja nie jadam No ostrego. to się jeszcze zobaczy. No tak, bo to może się okazać, że ja i tak mam ostro, no ale dobra. A w ogóle to chciałam powiedzieć, że migoreng to jest bardzo, bardzo, bardzo popularne danie. I ono właśnie pochodzi z Indonezji. Jest to po prostu smażony ryż w stylu azjatyckim i w dokładnym tłumaczeniu migoreng oznacza po prostu smażony makaron. Występuje w ekskluzywnych restauracjach, zarówno też i w warungach, czyli po prostu ulicznym jedzeniu. Czasami wystarczy mieć 3 złote przy sobie i znać 2 słowa i już nie umrzesz z głodu. Migoren lub nasi goreng. Nasi goreng jest z ryżem, migoren jest z makaronem. Tak jest. Wcinamy. Smacznego. Wyszliśmy z centrum targowego, handlowego, przepraszam, i trafiliśmy na taką boczną uliczkę. Gdzie Do centrum targowego. do centrum targowego. I tutaj jest uliczka tylko i wyłącznie z jedzeniem. Takie, to obok centrum handlowe, gdzie są, że tak powiem, jedzenie jest mega takie wyborne, wystawne i tak dalej. Podane elegancko. Podane elegancko.
i jest mało ludzi tam w tych knajpach. Tutaj natomiast na ulicy jedzenie jest 5 razy tańsze, jest mnóstwo ludzi. I jest też dobre. Ale- Żeby nie powiedzieć bardzo dobre. I żeby nie powiedzieć lepsze jak w centrum handlowym. Tak właśnie wygląda swojskie jedzonko, bym powiedział. Ich nie. Tutaj sprzedają pyszną zupę bakso. Zobaczcie, jak ludzie wpierniczają. O. O. No dobrze, to tyle. Batka nie chce jeść bakso. Tak sobie siedzimy w centrum Dżakarty i próbujemy złapać oddech. Chociaż ten oddech jest tak ciężki, bo spaliny jest tak dużo, że aż trudno. Chyba mamy dosyć dzisiejszego dnia. Jak Batka? Kokardkę. Najpierw 6 godzin jazdy pociągiem, chociaż było wygodnie i bym powiedział niemal luksusowo. Dobry. Dzień dobry! Właśnie spotkaliśmy Polaków w centrum Dżakarty. Wyobraźcie sobie, przed chwilą usłyszeli nasz polski głos i powiedzieli nam dzień dobry. No dobrze, wracając do centrum handlowego. Podobało Ci się? Nie moja bajka, kompletnie nie moja bajka. My tego nie- Inaczej. To jest ładne, to jest ładnie jakby podane na tacy. Fajne sklepy, duży wybór sklepów, bo tu jest około 500 marek, jeżeli chodzi o sklepy. Ale kompletnie nie nasza bajka. My wolimy dziury, warunki, lokalne jedzenie. Po prostu swojskie klimaty. Tak. No i to. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o Dżakartę, Dżakarta ma 32 miliony mieszkańców i z tego co się orientuję jest drugim najbardziej zaludnionym miastem na świecie. Chyba po Tokio. Witamy się z Wami kolejnego dnia w Dżakarcie i zaczynamy ten dzień na Starym Mieście. Jest to historyczne centrum dawnej kolonialnej Batawii. W tej chwili nazywa się Kota Tua. Założone to zostało przez Holendrów w XVII wieku. Znajdują się tutaj przepiękne budynki kolonialne, takie jak dawny ratusz, gdzie w tej chwili jest Muzeum Historii Dżakarty, kafę Batavia, którą widać tam z tyłu za mną, i jest również Muzeum Banku Indonezji. Centralnym miejscem jest ten plac. Tutaj można wypożyczyć takie kolorowe rowery, które są praktycznie takim znakiem rozpoznawczym tego placu, tego miejsca. Plac otoczony jest właśnie zabytkami i to jest jedyne miejsce w Dżakarcie, gdzie można poczuć tak naprawdę atmosferę tej dawnej epoki i zobaczyć tą europejską część, europejską architekturę w tym tak zwanym tropikalnym klimacie. A proszę mi powiedzieć, Batko, czy pamiętasz, w którym roku Indonezja odzyskała niepodległość? W 45, ale nie pamiętam dokładnie daty. Chyba w sierpniu 1945 roku. No tak, dobrze, nie ważne. 45 roku, no, tak. No dobrze, to co? Idziemy pochodzić, pozwiedzać Popatrzeć. starówkę. Tak. Zapraszamy. No i co kupiłaś? Jakieś wodorosty dla Tośki, dla naszej wnuczki. Do jedzenia? Ona to uwielbia. Są takie płaty duże. A za kawę ile zapłaciłaś? 12 000? Nie. Taniocha. Bardzo dobra, prawda? Bardzo dobra. Byliśmy również w 2019 roku. Poznaliśmy go. I on niby twierdzi, że też, chociaż ja wątpię, żeby on nas pamiętał. No ale kto wie. No chodź, idziemy, Batka. Idziemy dalej. Spragniona dziewczyna.
Jest tak potwornie duszno, gorąco. Ciepło, no. Nie wiem, która jest godzina, 10 czy któraś, ale A czy to znaczy, że już o tej porze masz dosyć? to znaczy tak. Głowa mówi, żeby iść oglądać, a ciało mówi, ty weź się ogarnij. Daj mi spokój. Jest na tej zasadzie. Ale Starówka, no trudno powiedzieć w ogóle, że Starówka, tam przecież tam nie ma w ogóle Starówki. Jeden główny plac No tak. i jedna mała uliczka i to jest cała Starówka. No, to znaczy, ja myślę, że to ma swój klimat wieczorem, Może przyjedziemy tu wieczorem. kiedy jest więcej świateł, bo tu jest kolorowo. Te rowery jeżdżą, ludzie wypożyczają rowery, jeżdżą sobie po tym placu. A przecież nikt nie bronił, żebyś ty sobie wypożyczyła rower. No nie, nikt nie bronił. No ale gdzie mi w taki skwar każesz jeździć na rowerze? Ja ci nie Jeszcze każę. po placu. A zobacz, przed nami gościu skakał na skakance, widzisz? No, To ciężej Oni- jak jazda na rowerze. tak. Oni tu w ogóle mają inne odczucie temperatury, ciepła. Bo my chodzimy w krótkim rękawie albo bez rękaw, pot nam cieknie po tyłku, a oni chodzą w bluzach, w kurtkach, w czapkach. No nie wszyscy. No nie wszyscy, ale dużo tak chodzi. Długi rękaw to jest tak na porządku dziennym często. No, to prawda, to prawda. No dobrze, to dzisiaj włączamy takie szwendanie się po mieście, włączamy. No pewnie tak. Bo cóż tu robić? Tylko się szwendać, bo wtedy najciekawsze rzeczy można wypatrzyć. No, mamy kilka miejsc, że tak powiem, na uwadze, które chcemy zobaczyć przez najbliższe 3 dni pobytu tutaj, bo 4. dzień to już wylatujemy, to można by uznać, że Nie liczy tego się. ten dzień się nie liczy, nie bierzemy go za bardzo pod uwagę. Kochani, za nami most Zwodzony, najstarszy most w Indonezji z 1628 roku. Dawniej funkcjonował jako most zwodzony. No teraz pozostała tylko atrapa, ale nadal most jest, nowy wybudowany tuż za nim. Teraz ja wam pokażę go bliżej. Most jest nad kanałem. Bartka, jak się nazywa ten kanał, pamiętasz? Kalibesar. Kalibesar nazywa się. I kiedyś tutaj przepływały małe łodzie i barki. Przed nami fragment Starówki, powiedziałbym nawet bardziej zdrobniale, Staróweczki, bo ona jest naprawdę malutka. A tutaj jest pompa, no taka przepompownia i w tej chwili jest chyba w remoncie. Ona była na terenie targu rybnego. Ona się chyba nazywa Pasar Icar i działała tylko wtedy, kiedy na rzece był bardzo wysoki poziom wody. To jest tutaj, tak? Tak, to co jest ogrodzone tutaj tym Aha, okej. potem, bo oni remontują. Natomiast jeżeli poziom wody był normalny, to rzeka sobie wpływała bezpośrednio Ale do mówiłaś morza. coś o targu rybnym, idziemy? już nie ma, Bo już to mam, chyba ale był. już targów rybnych to my już trochę mamy za sobą, Ale będąc tu chyba widzę. już nawet nie ma tego targu. Więc idziemy kochani na kawę do czerwonego budynku z 1730 roku. Coś więcej, Batko? I to jest Tokomera, zabytkowy czerwony budynek. Kiedyś był rezydencją holenderskiego gubernatora. Później była szkoła marynarki, a teraz i sklep chińskiego kupca. A teraz jest właśnie kawiarnia. Czasami robione są tutaj wystawy. A więc idziemy na kawusie do klimatyzowanego pomieszczenia. Idziemy, bo bardzo bym chciała. To klimatyzowane zapraszam pomieszczenie. Cię serdecznie. Jakiej kawy się napijesz? Nie wiem jeszcze. Tylko nie wymyślaj za bardzo, proszę cię. Zimnej na pewno. A to postaram się spełnić. Jesteśmy w starym porcie Sunda Kelapa. To jest port handlowy w Dżakarcie. Najstarszy, nadal funkcjonuje. Tak, i działa od XIII albo od XIV wieku. Różnie tutaj źródła podają. I dawniej był głównym centrum handlu w regionie.
I właśnie tak jak Irek mówi, do dziś cumują tutaj żaglowce Pinisi, no i inne tutaj takie statki. Tutaj jest taki jakby port w ogóle rozładunkowy, nie? I my mieliśmy tutaj sobie pospacerować i pochodzić, ale no, widzimy, że jednak się nie da, bo jest wszystko pozalewane, słuchajcie. Tak, porozjeżdżane, Tak, pozalewane. jest tak pozalewane, że odpuszczamy sobie, nie podchodzimy bliżej, wracamy do miasta i jedziemy do kolejnej atrakcji. Okej. To jest nasz kolejny punkt do odwiedzenia. Kochani, jesteśmy tym razem przy meczecie. Beatka nam coś przeczyta, coś na temat właśnie owego meczetu. Tak, przeczytam, dlatego że już mi się mózg zagotował i nie jestem w stanie nic zapamiętać. Jesteśmy przy największym meczecie w Dżakarcie, ale również w całej Azji Południowo-Wschodniej. Nazywa się Istiklal, a dokładnie Meczet Niepodległości. Pojemność około 200 000 wiernych. Budowa ukończona w 1978 roku. Zbudowany na cześć niepodległości Indonezji, bo Istiklal po arabsku znaczy niepodległość. To nie tylko miejsce modlitwy, ale również symbol tolerancji religijnej, ponieważ stoi obok głównej katedry katolickiej, katedry Najświętszej Maryi Panny. Irek zaraz ją pokaże. Jesteśmy w meczecie, w środku. Nie można wchodzić indywidualnie. Tworzą się grupy z przewodnikiem, który tu idzie przede mną. I wszyscy grupą idziemy. Because Allah and Muhammad no visuals on it. Mecca to West. And everyone, the good PU for picture, please. Good PU. Yeah, all pieces. Almost in Indonesian have drum. Other country Muslim in the world to have drum in the world. Przed nami ulica Chinatown w Dżakarcie, znana jako Glodok. Jest to serce chińskiej dzielnicy miasta. Znajduje się w zachodniej części stolicy i słynie z tradycyjnych chińskich świątyń, targów, ulicznego jedzenia, sklepów z ziołami. Jest to jedno z najstarszych, najbardziej kulturowo zróżnicowanych miejsc w stolicy Indonezji, w Dżakarcie. Idziemy. Jedna część bazaru po drugiej stronie widzieliśmy, że już jest nieczynna. Przyjechaliśmy zbyt późno. Natomiast tutaj coś tam się jeszcze dzieje. Może bananiki do wyboru. Jakie pani sobie życzy? Mniejsze, większe? Te Który gatunek? mniejsze mi bardzo smakują. Bananów tutaj zatrzęsienie różnego kalibru. Halo? Co masz? Powiem, no to dziwne. Chyba pierwszy raz będę jadł. Policzki wieprzowe. No tak, jakoś drygłaś. To nie moja bajka, no. Okay. Ale wiesz dlaczego, co jest nie twoja bajka? Ta myśl.
ci nie pozwala jeść policzków wieprzowych. tak, to jest to, co ja kiedyś powiedziałam, że mi po prostu głowa nie pozwala jeść A niektórych. tutaj co mamy? A tutaj mamy specjalność zakładu. Pierożki japońskie. Nie, jest po prostu pierożki z wieprzowiną smażone na patelni. I to jest napisane w karcie jako specjalność zakładu. Więc będziemy wcinali. Bo pierożki wzięliśmy na spółkę, bo to jest jedna porcja pierożków. Ale ty jeszcze czekasz na jakieś zamówienie. Ja czekam jeszcze na makaron z kurczakiem. I aż Być się, może idzie pan do ciebie. aż to się zaraz boję, poczekaj co mi chwilę, przyjdzie. Tak. Właśnie idzie. O, tak, już nie było tej kamery. Tak, jest. Hello, hello. Jest. Thank you. Proszę bardzo, ja mam chyba to, co chciałam. Dobra, Ja bym proponował, żebyś użyła popraw. Tu jest na ostro chili. przypraw. Jest bardziej ostre, tam jest mniej ostre. Tu jest jakaś słodka przyprawa, a to nie wiem, zaraz pomąchamy. Dobra, to tyle, bierzemy się za jedzenie. Smacznego. Bardzo dobre. Kurczak, makaron, kurczak i grzyby. Do tego był jeszcze taki rosołek i klopsiki. To zostało przekazane mi. Tak, odziedziczyłeś. Ja powiem tak, jeśli chodzi o policzki wieprzowe, to takie wydaje się tłuste, jakbym boczek jadł. Natomiast pierożki już jadłem wspaniałe. Patka już nie jadłaś pierożki. Nie, bo ja kończę swoje. Ale moje jest bardzo smaczne. Zdradź nam. Tak zwane jabłko wodne, jabłko woskowane. No mają taki kształt takiego dzwonka, błyszczącą skórkę. Występują właśnie tutaj w krajach azjatyckich. Malezja, Tajlandia, Indonezja. Podobno mają taki lekko słodki, orzeźwiający To smak. próbuj. Ty pierwsza. Pokaż do kamery to drugie, bliżej. No i jak? Takie lekko nijakie. Dokupić ci jeszcze? Nie. A rozumiem. To już w jakiś tam sposób wyraziłaś swoją opinię, skoro mam ci nie do... A orzeszki byś zjadła? Szybciej, no. Orzeszki są tak jakby gotowane na parze. Orzeszki ziemne, Ale ty już tak szybko zjadłaś, że nie zdążyliśmy pokazać. bo mi bardzo smakują. A to jest takie Takie sobie. bezpłciowe w sumie trochę. No cóż, to tutaj mamy w tej chwili na talerzu całkowity eksperyment. Wiesz co jesz? Dobra, nie mów, ja przeczytam, bo tego jest za dużo, a w sumie to należałoby przeczytać właśnie wszystko, co jest. Sop kaki kambing to tradycyjna indonezyjska zupa z koźlicy, a dokładniej z koźlich nóg. Jest szczególnie popularna w Dżakarcie i okolicach. To potrawa o intensywnym smaku i aromacie, często serwowana na specjalne okazje lub też wieczorami. Co zawiera? Mięso z nóg kozy, często z kością, sząstkami, szpikiem, bulion na bazie mleka lub mleczka kokosowego, przyprawy: imbir, cynamon, gałka muszkatałowa, czosnek, cebula, goździki, zioła, liście limonki, trawa cytrynowa, dodatki: pomidory, seler, por, smażona cebulka, limonka, sambal, czyli pikantny sos. Smak i konsystencja. To znaczy, może inaczej, najpierw ty powiedz, co czujesz, chociaż ty sobie przyprawiłeś, dosyć mocno przyostrzyłeś, ale Bardzo wyrazisty smak, taki rosołek po prostu z dodatkami. a jest napisane smak i konsystencja, to jest tak. To zupa o bogatym kremowym smaku z wyraźną nutą przypraw korzennych. Często dość tłusta. Zawiera naturalny tłuszcz z koźliny i mleka. Zazwyczaj podaje się ją z ryżem
lub też lontongiem, czyli sprasowanym ryżem w liściach bananowca, a czasem też z chrupiącymi dodatkami jak emping, czyli chipsy z orzechów. Także to tak. Ale to jest dobre, bardzo dobre. Beatka, może spróbujesz. Nie, A dziękuję. dlaczego nie? Głowa pracuje, Ale ja lubię eksperymentować, ty wiesz. ja wiem. No, ale przecież no dobrze, no. Wiesz, jakby wszyscy byli tacy jak ja, to by był naprawdę bardzo mały zakres tutaj. No jeżeli ludzie chodzi o- jedzą, to i ja jem. No, przecież ludzie No jedzą. jedzą. No, mało tego, podawana jest na specjalne okazje. No właśnie. No, proszę. No dobrze, to życzymy Ci smacznego. Dziękuję. Zapraszamy na kanał MRT Reproduksi.